Dzisiaj to ja wam pokazuję tutaj mieszkanko mojego kumpla. Jadę do tego Twer, bo jestem cholernie ciekawy tego, jak wygląda Rosja z perspektywy małego miasta. Witam serdecznie w odcinku numer. Szanowni Państwo, dzisiaj to ja wam pokazuję tutaj mieszkanko mojego kumpla, jak ono mniej więcej wygląda, jakie rozwiązania mnie tutaj zaskoczyły. Może będą wam znajome, może nie będą znajome. W każdym razie pokażę wam to, co chciałem wcześniej pokazać. I jutro ten odcinek będzie kontynuowany i jutro już uciekamy z Moskwy, więc dzisiaj już jest ostatnia nocka mojego kumpla i to jest ostatni moment, w którym mogę wam pokazać, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Więc tak, zabieram was na taki room tour. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, tak żeby to, wiecie, nie zapomnieć o tym. Wiem, że dla niektórych może to być poniekąd wkurzające, że ja tak na każdym odcinku wspominam o tym, ale pamiętajcie, że to jest dla mnie paliwo napędowe. Bez tego kanał nie ma możliwości rozwijania się, bo jeżeli wy nie będziecie podawać, no to niestety algorytm nie będzie sam tego podawać sam z siebie. No tak niestety działa internet, więc się nie obrażajcie. Zapraszam na room tour. W niektórych przypadkach będę się posługiwać latarką ze względu na to, że jest po prostu mało światła. Więc tak, będziemy wspomagać się, że tak powiem, dodatkowym światłem. Zarąbiście zrobiony żyrandol z takiego papieru, tylko ten papier jest zbyt mocny, więc blokuje bardzo dużą część światła. Ale do czego bije? Na początku ja jestem tutaj w takim właśnie pokoju, gdzie jest balkon i zauważcie, zwróćcie na to. Okna są tak jakby dwuwarstwowe. No co to jest? Tutaj drzwi balkonowe, ale zauważcie, że okna są takie dwuwarstwowe. Nie chcę tego otwierać. Znaczy dwuwarstwowe. No tu jest szyba i tam jest szyba, ale tutaj są takie wywietrzniki. Zobaczcie, normalnie szybą możesz wiecie, przesuwać szybę, żeby otworzyć okno jako wywietrznik. No i to jest rozwiązanie potrzebne po to, żeby tutaj po prostu nie było grzyba, bo jak zwrócicie uwagę, w takich domach nie ma kratek wentylacyjnych, przynajmniej tutaj w tym pokoju. Więc gdyby tego nie było, no to by ten grzyb na pewno się pojawił. Tutaj mamy balkonik, fantastycznie zrobiony, w ogóle taka kanciapka z takim fajnym stylem. Tutaj drzewa, więc latem jak jest zielona, fajnie tutaj można sobie tak posiedzieć, popić herbatkę. Tutaj rzecz jasna podwórze. Zobaczcie, normalnie już zima. No miejscowa kozacka, co? No i tak, no. Balkon super do picia herbatki i kawki. Charakterystyczne też tutaj jest to, że ludzie zabudowywują balkony. To nie jest standardowo w standardzie, że tak powiem, mieszkania, tylko to po prostu ludzie robią na własną rękę. Odpalam światło, zamykam drzwi. Teraz wam pokażę kuchnię, jak jest ciekawie zrobiona. Bo może tak, kuchnia. Wchodzimy do kuchni. Tutaj mamy kwiatuszki, fajnie ogarnięte. Zobaczcie, taka mała zmywareczka, oczywiście kuchenka gazowa, no bo gaz jest ogólnie, no że tak powiem, bardzo tani tutaj względem tego, co mamy w Polsce. Pralka standardowo, tak bym powiedział, nie? Koleżka tutaj nie robi żadnych remontów, ponieważ to nie jest mieszkanie jego. Tu jest dość charakterystyczne w Związku Radzieckim, żeby doświetlić łazienkę, tutaj było zastosowane okno. I dla jednych to będzie plus, stąd światło wchodziło tutaj, dla jednych to będzie plus, a dla innych to będzie ogromny minus. Mi na przykład ogromny plus. I tak ci tutaj nikt nie zajrzy, a światło wpada. Ale niektórzy ludzie lubią mieć taką, wiecie, prywatę w toalecie, że nawet światło tam nie dochodzi. Charakterystyczne też są tutaj pawlacze nad drzwiami. W Polsce też to było dość powszechne, żeby zabudowywać aż tak przestrzeń, zwłaszcza na korytarzach, tak jak tutaj. I tutaj można było wpakować masę rzeczy, o których później człowiek zapominał i dowiadywał się o nich po 15 latach, bo się urodziło jakieś, bo dziecko dorosło, czy coś tam, nie? Toaleta zewnętrzna, znaczy zewnętrzna oddzielnie, a łazienka oddzielnie. Czy to dobre rozwiązanie? Czekajcie, nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, bo jak skorzystasz z toalety, no to chciałoby się ręce umyć, nie?
No, a jeśli jest oddzielnie, no to trzeba chodzić. Oczywiście, no, będziesz chodzić jak trzeba, nie? Ale z drugiej jednak strony fajnie mieć umywalkę małą. No, więc tak powiedziałbym całkiem spoko. Ciekawe jest to, że tutaj cały czas rury grzeją. Słuchajcie, w tym mieszkaniu jest tak ciepło cały czas. Po prostu tutaj nawet nic się nie reguluje. W tej łazience jest po prostu zawsze ciepło i sucho. Dzięki temu, nie wiem, czy to na plus, nie ma tutaj wilgoci, ale powietrze jest ekstremalnie suche. Ja to normalnie czuję na swoim gardle. Standard w mieszkaniu to tapeta. U nas już to odeszło. Niektórzy może z Was jeszcze mają tapety. Dajcie znać w komentarzu, czy macie. Ale tutaj faktycznie co do jakiego domu nie pójdę, to jest tapeta na chacie, na stanie. No, dajcie znać, jak się ogólnie podobał room tour po takim, powiedziałbym, standardowym mieszkaniu w Moskwie. Nie mówię tutaj o jakimś takim, wiecie, jakimś bogactwie, bo bogactwo wygląda wszędzie tak samo. Idzie za trendem, który jest aktualny, a tutaj mówimy o takim normalnym mieszkaniu w Moskwie. O tak, w ten sposób. Osoby, która nie jest ekstremalnie bogata, ale też nie jest biedna, żyje na takim, wydaje mi się, że średnim poziomie. Na nic mojemu ziomkowi nie brakuje, a ja teraz sobie piję kawkę z supermarketu za 3 zł. Wy możecie zapomnieć o takiej cenie w Polsce, u nas. I odnośnie jeszcze cen, wiem, że oglądaliście chyba 4. odcinek. Ja tam poszedłem do supermarketu i te ceny mnie przeraziły. Ale też powiedziano mi, że to był jeden z droższych supermarketów, więc w kolejnych odcinkach będziemy jechać na północ kraju, zatem jeszcze na pewno będzie sposobność, żeby zajrzeć do jakiegoś mniejszego bądź bardziej tańszego sklepu i zweryfikować te ceny. Więc tak. Jednak z doświadczenia powiem Wam, że już byłem w kilku innych supermarketach i te ceny aż tak mocno nie odbiegają. Więc no, czekam na taki sklep, w którym będzie to naprawdę mocno odczuwalne, żeby Wam pokazać ten kontrast. Na obecny moment, Szanowni Państwo, robię przerywnik. Dla Was to będzie trwało dosłownie 1 sekundę bądź 2. Dla mnie to będzie trwało 14 godzin i za 14 godzin wracam do Was. No więc poczekajcie, bądźcie przy odbiornikach. Bumcyk, 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 kolejny dzień i zła informacja. Chyba jestem chory. Powiem Wam, że pogoda, podróżowanie w taką pogodę nie jest, że tak powiem, najkorzystniejsze dla zdrowia podróżnika. Jedziemy do Twery. Taka mała miejscowość. 200 km od Moskwy. Dlaczego tam? Już Wam mówię, patrzcie jakie grzejniki. Idą na full. Nie ma bata, że nie grzeją. Idą na full. Patrzcie na to. A na wejściu kawałek dywanu. Na wejściu do klatki. I jadę do tego Twer z 2 przyczyn. Bo jestem cholernie ciekawy tego, jak wygląda Rosja z perspektywy małego miasta. A druga kwestia jest taka, że tam mam fajny kontakt, więc mam tak zwany kont do zatrzymania się i też do pozyskania informacji z pierwszej ręki. A to jest bardzo ważne. A później będę się kierować jeszcze wyżej na północ. Ale to wszystko w swoim czasie, bo widzę, że zobaczcie jaka jest pogoda. Ja teraz powinienem leżeć z książką w ręku, czytać sobie o podróżach w Białymstoku, a nie odwalać jakieś tarło i sam odwalać te podróże w taką pogodę. Może to głupio zabrzmi, ale pomimo tych wszystkich niedogodności pogodowych łatwiej się podróżuje niż po Afryce. Mówię tutaj pod względem takim wydatku energetycznego, bo jednak gorąc zabiera bardzo dużo energii. A zobaczcie, teraz ja sobie tak jeżdżę po Białorusi na początku, teraz po Rosji, w takim jesienno-zimowym klimacie i powiem Wam, że ja naprawdę nie czuję takiego zmęczenia. Moje ciało się tak szybko nie męczy. No więc Afryka jest ogromnym wyzwaniem pod wieloma względami. No i ta pogodowa kwestia, pomimo że jest ciepło, dużo słońca na filmach, to jednak daje w kość ostro. A tutaj powiem Wam, że ja jestem bardziej rzeźki.
Kolejny raz przechadzka przez tunel. Już nawet ogarnąłem, co tutaj jest. To są takie składziki dla pań sprzątających. Trzymają tam sprzęty. Zauważcie bardzo ważną kwestię. Tutaj te tunele nie są pomazane zbytnio. Jest trochę tego pomazania, ale nie ma go aż tak dużo. Więc jest czyściutko relatywnie. Wczoraj rozmawiałem z takim gościem, w restaurancie się spotkaliśmy, jak poszedłem sobie zjeść i bez was. I tak rozmawialiśmy i on powiedział, że 15 lat temu Rosja, Moskwa była zupełnie inna. W sensie Moskwa była brudna, było bardzo dużo bezdomnych po ulicach. Człowiek się czuł niebezpiecznie. Od 15 lat zaczęto wcielać w życie policję, która wyłapuje tych bezdomnych, no i poprawiać wizerunek w ogóle miasta. No i naprawdę, kurde, przeskok. Ale ja chciałbym być 15 lat temu. Wtedy zobaczyć, jak wygląda to miasto. Karta na metro 4 zł. Jeden przejazd. Thank you. Jak widzicie, droga na leningradzki dworzec jest dość długa i pokrętna. Ja też trochę się zamotałem na metrze, ale już jesteśmy na dobrych, że tak powiem, trajektoriach i będziemy dużymi krokami, dużymi sandałami opuszczać Moskwę. A ci ludzie biegną do pracy. Okej, udało się. Słuchajcie, lata 50., nawet można powiedzieć śmiało, że do lat 80. Związek Radziecki miał ogromne wpływy w Afryce. Kontakty po to, żeby szerzyć komunizm i żeby osłabić Zachód. A oczywiście wiecie, jeżeli nie chcą cię w Europie, no to gdzie idziesz? To idziesz tam, gdzie cię chcą. No i w tamtym czasie te relacje naprawdę były zacieśnione, o to chciałem powiedzieć, że były bardzo bliskie. Angola, Mozambik, Somalia, Algieria, Libia, Mali, rejon Sahelu, przebogate w złoże i Rosja wiedziała, że tam jest bogato. Czekajcie, tamtędy, że tam jest bogato. I do czego bije? Do tego, że dzisiaj widzimy efekt. Tutaj gdzieś tam, jak gdzieś się skupicie, to widać w kadrze osoby czarnoskóre. I to jest, że tak powiem, pokłosie tej dobrej relacji w tamtym czasie. No ci ludzie bardzo często przyjeżdżali na uniwersytety, na wymiany, na pracę, na różne projekty, więc to jest dość ciekawy efekt i to już jest nowe pokolenie, które się urodziło, afrykańskie, które się urodziło właśnie tutaj w Rosji. Więc oni już mówią po rosyjsku, mają rosyjski paszport, więc widzicie, jak Związek Radziecki, jaki miał impet. Ale oni muszą mieć bekę, jak ja do nich mówię po rosyjsku. To musi brzmieć: proszę pana, czy można peron powiedzieć, który kierunek? Naprawdę to musi tak brzmieć na bank. My jedziemy tak, tym 7930 Twer, Puć, czyli peron numer 2. Zobaczcie, jak ogarnięte, wszystko elektronicznie. Tutaj nawet szefu pucuje. Chyba ten najwyżej pozwiedzamy sobie. Trzeba się tutaj usadzić. O, może gdzieś tutaj się walniemy. O, tutaj będzie idealnie. Taki bilet dla zainteresowanych 816 rubli rosyjskich, co przekłada się na 37 zł 50 groszy.
No i tutaj bym powiedział, że cena jest równomierna do tej, którą możemy zaobserwować u nas w PKP za 200 km. Pogoda nie dopisuje, dlatego też zdecydowałem się na pociąg. A druga kwestia jest taka, że zdrowie też nie dopisuje. Tutaj coś czuję, że jest lipa w gardle. Więc trzeba tutaj zastosować tak zwanego gwoździa na pełnej petardzie. Pamiętacie tą sytuację z gwoździem w Iranie? Ale beka była, co? W autobusie tam. Ci, co stali widzowie, to pamiętają. Ci, co nie pamiętają, to muszą obejrzeć serię z Iranu. No tam było grubo. A gwoździe są dobre na wszystko. Na infekcje. Zwłaszcza górnych dróg oddechowych. I zawsze przystosowujemy 3 sztuki, żeby mocno wjechało. To, co tutaj widzicie, to są wagony spalne. A to jest lokomotywa. Ogólnie te bilety nie są takie, powiedziałbym, tanie. Zwłaszcza te spalne. Ale zresztą w Polsce też nie są takie, że tak powiem, przystępne cenowo. I też ciężko czasami w ogóle złapać taki bilet z kuszetką. Zobaczcie, to jest dzielnica Chimiki. Taka sypialnia troszkę Moskwy. Jak się rozbudowuje. Blok przy bloku. Jeden przy drugim. Chociaż tutaj trochę tak słabo widać. O, proszę bardzo, Auchan. Cały czas funkcjonuje tutaj. Bez najmniejszych problemów. Dobrze, witam Państwa w Twer. No dawaj, dawaj. Co tak ciężko idzie? Słuchajcie, to jest miasto, które niegdyś konkurowało z Moskwą o władzę nad całą Rosją. Czujecie to? No, powiem Wam, że nie ma na co narzekać, jeżeli chodzi o kolej tutaj w Rosji. Punktualna, czysta, szybka. 200 km w tempie godzina 40, coś takiego. No, więc jest grubo. A jeśli chodzi w ogóle o system biletowy, to żeby wejść na peron, to trzeba zeskanować. Później pani jeszcze sprawdza. Później jeszcze, żeby w ogóle wyjść z tego peronu, to też trzeba zeskanować. Kioski. Niewiele już się w Polsce ostało. Ty, ale jakie drogie! Po 500 rubli, po 800 rubli jakieś takie resoraki? A niech mnie strzeli. Ty, mój bilet kosztował, że tak powiem, szanowni Państwo, 800 z kawałkiem rubla. To tam 30 parę złotych. To taki resorak tutaj, o, za tyle? Twer. Powiem Wam, że jestem podekscytowany, ponieważ to będzie troszkę inny charakter miasta, niżeli to, co widzieliśmy w Moskwie. I Twer nie zawsze nazywał się Twer, znaczy od podstaw to się nazywał Twer, ale szanowni Państwo, w latach 90. jeszcze nazywał się Kalin. I to właśnie w latach 90., jak Związek Radziecki już upadł, to zmieniono z powrotem na historyczną nazwę Twer. Twer. Przez V. Twer. Idziemy do chrama zobaczyć, czyli do cerkwi. No tutaj będzie brutalistycznie. Słuchajcie, tutaj już tutaj czuć. Wchodzimy do cerkwi. Zerkniemy sobie. Ciekawe, czy otwarta, no. O kurde. Człowieku. Zamknięta. No niedobrze, no. Ty, a jak zimno? Słuchajcie, zimno jak cholera. Naprawdę, z 4 stopnie. Normalnie mróz jak pierun.
Słuchajcie, najpierw to my pójdziemy sobie do sklepu, coś kupimy zjeść, żeby energia nie spadła. Kurde, jakie maszyny, ty! To są nasze klimaty! Zobacz, przecież te bloki to, człowieku, wiesz z których to lat? To z 50 lat. Ależ... No i to jest Rosja, nie tam wypudrowana jak nie wiadomo co. Patrzcie na to. To jest Rabocin dom. To jest przytułek, ale jajca. Słuchajcie, normalnie jest oferta przytułku. Ja sobie to tak, zobaczcie, przetłumaczyłem. No i trzeba zapłacić za to od 1000 do 1500 rubli. Brak grzywny ani kaucji, gorący posiłek 4-częściowy. O co chodzi z przytułkiem, ty? Na zasadzie, że to jest hostel, no bo to jest normalnie cena za hostel. I tu chodzi o hostel, w którym po prostu masz takie posiłki, czy to jest jakiś przytułek dla osób potrzebujących? Może ktoś to wytłumaczyć, bo ja naprawdę zachodzę w głowę, o co chodzi. A i tutaj wszędzie takie, powiem wam, te są plakaty nawołujące do mobilizacji, ale to zresztą wiecie. Wiemy, o co chodzi. Idziemy do sklepu, zobaczymy ceny, co? Złotówkę Milky Way biorę, dawno nie jadłem Milky Way'a. No tak złoty 20 wychodzi. No jeszcze wezmę Holsa takiego na gardło, żeby nawilżać. Patrzcie, jaki tiki-taki, ty, za 9 zł. Odwaliło w czapę, ty, taką torbę nosić. Idę masło zobaczę. Czy tutaj, jaka tu będzie cena masła? Bo jestem ciekaw, to masło było naprawdę drogie. 100 rubli to jest mniej więcej, szanowni państwo, około 4,50. Piwka, no zobaczcie, no po 4 zł, no przeróżne, no. Butelka wody duża, 2 zł, litrowa, 3,50 większa, są tańsze. Tam jest, coś tam za 2 zł można kupić. Mleka te sojowe to one zawsze drogie, ale tutaj mleko normalne, no 3 z kawałkiem kosztuje, tak jak w Polsce. Oczywiście są też drogie, nie? Takie po 6, takie większe butle. Kefiry to jest super. Kefir 2,5%, około 4 zł. Ja idę zobaczyć masło maślane, żebyśmy sobie to zweryfikowali i w końcu ja, żebym mógł po prostu spokojnie spać. Margarina, krem, masło. Cholera, drogie, zobacz. 12 zł masło. To kosztuje 9 zł. Słuchajcie, 200 rubli, no to jest 9 zł, no niecałe 9 zł. Widzicie, jednak te ceny nawet w Moskwie i tutaj, one są podobne. Ceny sera żółtego, to są podobne ceny. I tak samo jak w Polsce. Żyjesz w Warszawie, kupujesz w supermarkecie, w dyskoncie, żyjesz w jakiejś małej pipidówce na Podkarpaciu, czy gdzieś tam w Wielkopolsce i też tyle płacisz. Podobnie, no, te ceny są podobne. Ale Sachar 2,20. Sachar. Sól. O, sól jest taka ciemna. Zobaczcie, fajna, ciemna sól. Elegancka. 2 zł. Tutaj z przyprawami 4,50. No, ja to wam pokażę życia trochę tutaj w Rosji, co? 4,50 czekolada Milka, proszę. Od groma tych takich marek zagranicznych, że tak powiem. No i też jest tutejsza. Proszę, też 4,50. Rosyjska marka. Są takie, jakaś truflowa za 9 zł. Ogólnie czekolada jest jakaś taka droga, ale ja już wam mówię, dlaczego jest droga, bo kakao, plantacje kakao po prostu zostały pozalewane i popleśniały. No i Ghana, która jest największym eksporterem w ogóle kakao na świecie, niestety musiała podnieść ceny ze względu na straty. Zobaczcie, jakie te zabawki. Takie gniotki antystresowe. No fajne. No dobra, zobaczcie, są tutaj jakieś ciasta francuskiego za 40 parę groszy. Jest jakaś bułeczka za złotówkę. Jest jakieś ulitka z nie wiem co to jest, ale to jest z cynamonem, więc to biorę. I tutaj chyba są takie wytrawne, nie? O, jest jakaś pizza nawet. Ty, a może taką pizzę byśmy zjedli, co? Najlepsza beka jest taka. Tutaj kupujesz, wiesz, latte za 4,50,
Ale jak kupisz z taką bułeczką, no to masz za 2,50. Powiem wam, że za cholerę nie wiem, jak działa ta promocja, w sensie jak się ją tutaj nalicza, czy trzeba mieć jakieś, wiecie, specjalne karty czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może będzie, może nie będzie. Zobaczcie, tutaj nawet taka miejscóweczka jest, żeby sobie usiąść w supermarkecie, pojeść, baterię naładować. Zarobiście, co? O. Człowieku, jak na bezdomnego przystało, ekskluzywnie. Kawka, pizza, Milky Way. No proszę zobaczyć. Co źle? Ze złym widokiem? Widzisz, co się dzieje w mieście. Teraz przetestujemy pizzę. Ale cieniutka jaka. Ty, ale dobra. Kurde. Wiecie co, że ja czasami tak sobie myślę, że naprawdę bycie bezdomnym w Polsce to jest pewnego rodzaju poniekąd przywilej. Wiem, że to głupio brzmi, ale osoba bezdomna na ulicy ma zapewnione wszystko. Począwszy od opieki zdrowotnej, zakwaterowanie, po regularne jedzenie, po wsparcie psychologa, wsparcie jakichś kursów, żeby wyciągnąć z bezdomności. Więc naprawdę, jeśli ktoś jest na ulicy długo, to bardzo często ze względu na swoje nałogi i bardzo często dlatego, że jest mu na ulicy wygodnie. I pamiętam kiedyś, jak jeździłem po Europie Zachodniej, no i gdzieś tam miałem okazję spać w różnych miejscach, spotykać różnych ludzi na ulicach, rozmawiać z nimi, no to oni mówili wprost, że im jest wygodnie, że oni nie mają żadnych zobowiązań. O nic nie trzeba się martwić. I trochę tak jest. Nawet kiedyś w takiej noclegowni w Niemczech, w Stuttgarcie, poszedłem na zupę, żeby zobaczyć, nie? Słuchajcie, zupę zjadłem za 20 centów. Jeszcze tak się skumałem z tamtymi bezdomnymi, że oni mi jeszcze tam w ogóle chcieli dorzucić do tej zupy. My nie, mówię, nie świrujcie, nie dorzucajcie już mi do zupy, nie? Prysznic jeszcze wziąłem za friko. No, tak był. 2013 albo 14 rok. Albo grubo, albo wcale. No ale żeby była jasność. Nie przewiduję życia na ulicy. Bo nie moje klimaty. W sensie nie moje klimaty totalnie. Ale powiem wam jedno, że gdyby kiedykolwiek przyszło wam, że sytuacja życiowa by się potoczyła źle, to ja wam gwarantuję, że ludzie na ulicy się wami zajmą. W sensie trzeba na dobrych trafić, nie? Wiadomo, jak wszędzie. Ale te community jest bardzo takie zawężone w każdym mieście. Wszyscy wiedzą o wszystkich. Kto, dlaczego i jak długo. Ciekawe, co? Bo żeby zrozumieć świat, trzeba ten świat doświadczać w różnych, że tak powiem, perspektywach. Milky Way. Ile kosztuje w Polsce? Ja nawet nie wiem, czy jeszcze są Milky Way w Polsce. Nie jadłem Milky Way'a z 20 lat. Jezu, jacy wy starzy jesteście. Sentyment tylko pozostał. Bo co w tym smaku tego Milky Way'a było kiedyś? Nie wiem. Wydaje mi się, że on był po prostu taki inny, taki wiecie, może niedostępny poniekąd, taki ekskluzywny, a może to będzie lepsze określenie. Bo w smaku to nie jest w żaden sposób jakiś, powiedziałbym, smaczny. Ludzie oszaleli na punkcie tego Labubu. Nie wiem, w czym fenomen tkwi. A tutaj automat z wodą. Moi drodzy, żegnam się z wami dziś. Kończymy ten odcinek ze względu na to, że to jest idealny wstęp do tego, żeby zaprosić was na kolejny odcinek właśnie z tego miasta. Połażę sobie tutaj, może wejdę do jakichś bloków starych, żeby pokazać wam ten klimat lepiej. Pójdę też do muzeum, bo tutaj mam takie jedno muzeum. No mam nadzieję, że nie będzie zamknięte, bo jest interesujące na skalę całej Rosji i na skalę światową. Więc to jest też taki mój, że tak powiem, cel tutaj. No, to chyba tyle, szanowni państwo. Pamiętajcie, żeby zostawić
tak zwaną łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej pocztą sandałowo-trzewikową, żeby w świat to szło w mir. No i żeby się ta podróż tylko i wyłącznie lepiej... O kurde, jezioro Bajkał. Ty, żeby ta podróż tylko lepiej się darzyła. Pozdrawiam Was serdecznie z Twer. Z malutkiego miasta, ale klimatycznego. Czołem.